Niewolnictwo w starożytnym świecie nie było takie, jak nam wcześniej mówiono. Naukowcy byli w stanie nawet wyodrębnić DNA ze zwykłych cegieł budowlanych. Dziś pokażemy wam odkrycia, które nie miały ujrzeć światła dziennego. Panda w grobowcu. Po śmierci cesarza, który żył 2200 lat temu, w pobliżu jego schronienia odkryto szczątki gigantycznej pandy. Do tego momentu naukowcy nawet nie podejrzewali, że te zwierzęta mogły żyć w Chinach za panowania cesarza. W pobliżu grobowca znaleziono także wiele innych istot, zaczynając od potężnych tygrysów po pawie i małpy. Wiele z nich niestety jest teraz zagrożonych. Nowy ekosystem. Z pomocą podwodnego robota zespół naukowców z całego świata odkrył pod dnem oceanu oszałamiający ekosystem i wnęki wulkaniczne. Kiedyś myśleliśmy, że nie może być tam światła. Wśród ciemnych wód i gorących źródeł uczeni odkryli świat możliwy dzięki kolorowym robakom, skorupiakom, a nawet bakteriom, które zamiast światłem słonecznym żywią się minerałami. Najciekawsze jest to, że niektóre z tych stworzeń, jak gigantyczne robaki Riftia pachyptila, podróżują przez dno morskie, odkrywając nowe zakątki swojego podwodnego domu. Naukowcy ostrzegają jednak, że nasza ciekawość i pragnienie zdobyczy mogą zagrozić temu wyjątkowemu światu. Ważne jest, abyśmy szanowali tajemnicze stworzenia żyjące w głębinach oceanu. Wampiry w Polsce. Na stanowisku archeologicznym w Polsce zostały znalezione XVII-wieczne szczątki dziecka z trójkątną antywampiryczną kłódką na nodze. Naukowcy uważają, że miejscowi obawiali się, że to dziecko może ożyć jak wampir. W średniowieczu w Europie wielu wierzyło w wampiry i stosowało różne metody, aby utrzymać zmarłych w grobie. Dziecko miało zaledwie 5 lub 7 lat, kiedy zmarło. Zostało pochowane twarzą w dół, jakby jego czyny budziły strach nawet po śmierci. Według wierzeń w średniowieczu takie pochówki sprawiały, że chorzy gryźli ziemię i nie zagrażali ludziom. W pobliżu znaleziono również skupisko szkieletów innych dzieci i fragmenty miedzianych przedmiotów, które najprawdopodobniej były umieszczane w ustach zmarłego. Egipt pisze historię na nowo. Archeolodzy w Egipcie natknęli się na coś absolutnie niesamowitego. W starożytnym mieście nad brzegiem Nilu, które było centrum kultury Egiptu, przed piramidami odkryto cmentarz, ale niezwykły. Pewna pani doktor i jej zespół czekali na zwykłe wykopaliska, ale to, co znaleźli, sprawiło, że nie mogli wyjść z podziwu. W grobowcach wraz z ludzkimi szczątkami odkryli pozostałości po pawianach, dzikich kotach, a nawet po hipopotamach. Było to nadzwyczajne, gdyż zwierzęta te zwykle nie występują w Egipcie. Najbardziej niesamowite jest to, że według naukowców wszystkie te zwierzęta były zadbane. Otrzymywały żywność, a nawet przebywały w niewoli przez długi czas. Istoty te były symbolami władzy i potęgi, demonstracją bogactwa i kontroli nad dziką przyrodą. Zoo jest jednym z najbardziej niesamowitych odkryć w Egipcie. Kwatery niewolników. W Pompejach, rzymskim mieście zniszczonym przez erupcję Wezuwiusza, odkryto wiele skromnych mieszkań dla niewolników. Te kwatery były zwykle małe i ciasne, często nie miały okien i były słabo wentylowane. Niewolnicy mieszkali w grupach, w zależności od ich pracy. Typowe mieszkanie dla niewolników składało się z 1 lub 2 pomieszczeń. Jeden pokój służył jako sypialnia, a drugi jako kuchnia i miejsce do przechowywania. W sypialni znajdowały się zwykle prycze, a na ścianach były wymalowane obrazy lub freski. W miejscu jadalnianym znajdowały się proste urządzenia, takie jak piec. Życie niewolników w Pompejach było trudne. Często byli traktowani jak własność i nie mieli żadnych praw. Jednak niektórzy niewolnicy byli w stanie uzyskać wolność, a nawet zdobyć majątek. Najstarsze rysunki Neandertalczyków. W jaskini La Roche-Cotard we Francji
57 tysięcy lat temu Neandertalczycy stworzyli prawdziwą sztukę. Wewnątrz jaskini znaleziono niesamowite rysunki. Bez względu na to, jak można je interpretować, definitywnie była to sztuka starożytnych ludzi. Naukowcy z University of Taurus, kierowani przez Jean-Claude Marquis, odtworzyli te rysunki w 3D i przeanalizowali warstwy jaskini. Najciekawsze jest, że to miejsce nie było dostępne dla nikogo przez 57 tysięcy lat, a to oznacza, że współczesny człowiek jeszcze nie zamieszkiwał tego obszaru. Tak więc z pewnością tylko Neandertalczycy mogli być autorami tych rysunków. Statuetka Hekate. W tajemniczym zakątku Turcji, w mieście Kelenderis, geolodzy dokonali niesamowitego odkrycia. Pod warstwami ziemi ukryta była trzygłowa statuetka bogini Hekate, a obok niej starożytna ceramika. Już od dawna naukowcy próbowali rozwikłać tajemnicę Kelenderis i wydawało się, że w tym roku im się udało. Głównym skarbem wyprawy jest unikalny posąg Hekate. Archeolodzy podkreślają, że boginię udało się łatwo zidentyfikować dzięki idealnemu zachowaniu figurki trójgłowej i trójcielesnej postaci. Profesor Mahmud Aydin z Uniwersytetu Miasta Batman stwierdził, że odkrycie figurki potwierdza istnienie kultu Hekate w starożytnym mieście Kelenderis. Przypomniał, że w tym miejscu powszechnie szanowano tę boginię. Mimo że figurka nie dowodzi istnienia w Kelenderis jakiegoś większego sanktuarium poświęconego Hekate, w Turcji już znajdowano miejsca jej kultu, na przykład w pozostałościach starożytnego miasta Lagina w południowo-zachodniej Turcji. Gotycki cmentarz z klejnotami. W Polsce, w cichym zakątku Wdeckiego Parku Krajobrazowego, archeolodzy odkryli prawdziwy historyczny skarb, jakim jest 2000-letni gotycki cmentarz. To tam pochowano ludzi z plemienia bogów. Archeolog Olaf Popkiewicz był pierwszym, który natknął się na to miejsce. Zaraz potem naukowcy rzucili się do badania i znaleźli aż 50 grobów. Goci to starożytne plemiona germańskie, które pozostawiły ogromny ślad w historii Europy. Podczas wykopalisk archeolog odkrył niesamowite przedmioty, błyszczące srebrne naszyjniki, biżuterię z motywami węża, a nawet urnę. Naukowcy uważają, że to tylko wierzchołek góry lodowej. DNA z kapsuły czasu. Naukowcy niedawno wyciągnęli DNA z glinianej cegły, która ma prawie 3000 lat. Z wnętrza tego kamienia pobrali próbki, które, jak się okazało, zawierają DNA roślin. Po zsekwencjonowaniu zidentyfikowano 34 grupy taksonomiczne. Najliczniej reprezentowana była rodzina kapustowatych i wrzosowatych. Pozostałe to brzozowate, wawrzynowate, selerowate i wiechlinowate. Dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z asyriologów, archeologów, biologów i genetyków porównano próbki z dzisiejszą roślinnością Iraku i starożytnymi opisami lokalnych roślin. Cegła została wykonana głównie z mułu rzecznego z pobliskiej rzeki Tygrys, zmieszanego z takim materiałem jak słoma czy odchody zwierzęce. Cegieł nie wypalano, ale suszono na słońcu, dzięki czemu przetrwał w nich materiał genetyczny. Które z odkryć zaciekawiło Cię najbardziej? Daj znać w komentarzu, a jeśli podobał Ci się taki odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej filmów tego typu. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Wideo przetłumaczone przy wsparciu Eleven Labs.